Jeżeli wracać na kanał, to tylko z mocnym filmem i dzisiaj diabelskim okiem przyjrzymy się projektowi Age of Chaos, czyli MMORPG w świecie średniowiecznego rycerstwa. Podobno najlepsze gry w Web3 to takie, które jeszcze nie wydały swoich NFT-ków Genesis i nie wydały swojego tokena. No to tutaj mam dla Was bardzo dobrą wiadomość, bo Age of Chaos jest na razie na wczesnym etapie developmentu i jeżeli chcecie sobie dać szansę i wystawić się na zgarnięcie NFT-ków lub ich tokena, to zdradzę w tym materiale właśnie 4 takie sposoby, więc zachęcam do oglądania od deski do deski. Zanim dostaniecie wszystko na tacy, to porozmawiamy jeszcze chwilę o samym projekcie. Wszakże jeżeli chodzi tutaj z opisów, na razie niewiele się dowiecie, oprócz tego, że właśnie to będzie MMORPG w czasach średniowiecznych. Natomiast można już troszeczkę więcej informacji usknąć z tych testów i zobaczyć na przykład jak te walki na polu bitwy będą wyglądały. Ja osobiście brałem udział w 2 takich testach. No i dodatkowo miałem okazję uczestniczyć w kilku AMA, gdzie był tutaj na przykład CEO Metagravity, czyli projektu, który stoi właśnie za tą grą. Jedną z rzeczy takich, która pozwala mi wierzyć, że ten projekt może być przełomowy nie tylko dla Web3, ale również pokazać się w dobrym tego znaczeniu na tle pozostałych projektów z Web2, to jest doświadczenie właśnie Metagravity w opracowaniu wszelkich metaversów. No i tutaj właśnie na tej stronie możecie zobaczyć, że nie tylko stoją za własną grą Age of Chaos, natomiast również pomagają, wspierają Star Atlas, jak widzicie również stoją za projektem Wider World. No i jeżeli byśmy przyglądali się tutaj odnośnie projektów Web3, to stoją za naszym polskim Outer Life, co też jakby może nam mówić, że Outer Life idzie w dobrym kierunku. Ok, jak już Wam wspominałem, ja miałem dwukrotnie okazję wziąć udział w testach tej gry. Jeżeli chodzi o same testy, one są przeprowadzane na ten moment raz w miesiącu, więc również we wrześniu coś takiego się będzie odbywać. No i można powiedzieć, że one zbyt długo nie trwają, bo praktycznie mam zaanonsowane, że około godziny, a tak naprawdę cała rozgrywka trwa w okolicach 40-45 minut, co w mojej opinii wśród graczy powoduje niedosyt, bo naprawdę jest bardzo fajna rywalizacja. Oczywiście jest parę rzeczy, które jeszcze muszą tam poprawić, jak na przykład boty, żeby ten AI był troszeczkę mądrzejszy, bo w czasie rozgrywki możecie dostrzec, jak już się będziecie mieli wprawne oko, kto jest rzeczywistym przeciwnikiem, a kto jest botem. Podpowiem Wam, że zwykli gracze o wiele więcej potrafią również, jeżeli chodzi o ciosy atakujące, jak i o ciosy obronne. I jeżeli chodzi o same testy, to jest to jeden z takich punktów, gdzie tutaj osoby zarządzające, stojące za Age of Chaos wspomniały, że będą chciały wszystkie osoby testujące w pewien sposób wynagrodzić. Mało tego, jeżeli będziecie pomagać firmie Metagravity właśnie w takich testach, nie tylko Age of Chaos, ale jak widzicie tutaj na załączonym obrazku również Star Atlas jest testowany, to wspomnieli, że być może takim osobom, które wzięły w odpowiedniej liczbie testów, będą wystawiali referencje. Oczywiście ja też liczę na to, że jako tester będę miał jako pierwszy dostęp do całościowej gry, jeżeli chodzi o Age of Chaos, a dopiero będę pierwszy raz testować Star Atlas, więc sam jestem ciekawy, czy też potem za tym pójdą jakieś konkretne benefity. No i jak widzicie tutaj na załączonym obrazku, następne testy będą się odbywały 20 września. Będzie to Star Atlas, natomiast sam Age of Chaos będzie się odbywał 25. Wszelkie informacje dostaniecie na Discordzie. No i kolejne testy będziemy mieli 30 października. Być może dla nas graczy to będzie dobry okres. Przypominam, że przed samymi wszystkimi świętymi, więc będzie można się tutaj skupić właśnie na tych testach. No i jeżeli chodzi o testy, to trzeba będzie wypełnić taką formę, tak żebyście mogli otrzymać klucze do pobrania gry z Steama. Oczywiście jeszcze w momencie, gdy przyjdzie dzień testowania, na Discordzie dostaniecie hasło, które się wpisuje i po prostu poważnie Was do rozgrywki. Jest to po prostu taka prosta forma, nie ma tutaj żadnych jakichś fajerwerków. Jeżeli chodzi o ważne rzeczy, to po prostu trzeba sprawdzić Wasze
minimum, jeżeli chodzi o specyfikację. Tutaj jest podany Intel Core i7 9400, ja na i5, więc wszystko fajnie śmiga. Oczywiście troszeczkę mam większe parametry, jeżeli chodzi tutaj o te minimalne, bo i mam 32 GB RAMu, no i też dużo mocniejszą grafikę, więc ja, jeżeli chodzi o rozgrywkę, jakby u siebie nie zauważyłem jakichś problemów, jakichś błędów. Czasami, jeżeli za dużo na planszę wpuszczają botów, to tak przy pierwszych testach zdarzyło mi się, że troszeczkę przeciwnicy lagowali. Oczywiście wszelkie linki będą znajdować się pod tym materiałem, także nie musicie się o to martwić. Kolejną drugą rzeczą, która też może Was uprawniać do wcześniejszej rozgrywki, ale również do możliwości partycypowaniu tokenów, to generalnie nie zostało jakoś tam potwierdzone. I teraz to, co widzicie na OpenSea, to są NFT-ki, które z tego, co udało mi się znaleźć na Discordzie, wcześniej chodziły jako free mint. Oczywiście potem się odkrywało i sprawdzało, jakie się ma rarity. Jak widzicie tutaj, jeżeli chodzi o samo rarity, no to mamy 6 różnych rodzajów, od Mythical, Legendary, Epic, Rare, Uncommon i Common. Z tego, co gdzieś tam doczytałem właśnie na Discordzie, to już od samego początku przy tych lepszych rarity ciężko było dostać. I jeżeli chodzi o same awatary, no to też do końca nie znamy zastosowania. Ja liczę po prostu, że i wcześniejszy dostęp do gry, gdzieś tam było przebąkiwane, że też jakoś te awatary mogą mieć wpływ na tokena. Natomiast pamiętajcie, tutaj to są raczej wróżby i spekulacje, więc w moim wypadku ja się będę zastanawiać, czy gdzieś tutaj sobie nie zaopatrzyć się na przykład w jeden taki commonowy. Oczywiście link u dołu będziecie mieli do tej całej kolekcji. Możecie ponadto zobaczyć, że na przykład no, z 39 Mythical, które są, nikt nie chce wystawiać. Takie najwyższe rarity, które jest wystawione, no to poniżej jednego Ethera macie Legendary. Natomiast wątpię, żeby tutaj znaleźli się tacy kozacy, którzy aż taką kwotę chcieliby zainwestować spekulacyjnie. Okej, moi kochani, a teraz taki mały disclaimer. Jeżeli dotrwaliście do tego momentu, to zostawcie łapkę w górę, napiszcie w komentarzach, z jakim projektem wam się kojarzy Edge of House, no i koniecznie zostawcie suba, bo inaczej piekło przyjdzie po was. Jeżeli mamy fanów starych gierek, gdzie się latało po dungeonach i zbierało różne skarby, to ucieszę Was, bo zanim powstanie Age of Chaos, twórcy właśnie wyprodukowali taką gierkę, która nazywa się Age of Chaos Dungeons. No i o co chodzi w tej gierce? Mianowicie na starcie dostajemy pewną liczbę bohaterów, no i w tym wypadku musimy przynajmniej przejść 3 levele dungeonów, żeby załapać się tutaj do klasyfikacji i właśnie, żeby wypozycjonować się w odpowiedni sposób na zdobycie tutaj tego projektu tokenu. Już Wam pokazuję dashboard. Mi udało się dopiero w poprzednim tygodniu, bo leaderboardy są właśnie tutaj tygodniowo rozliczane. No i macie odpowiednie monety, które potem będą przeliczane do tokena. Tak jak widzicie, ja za swoją klasyfikację zdobyłem, można powiedzieć, tych najsłabszych monet Tin Farping 3 sztuki. Wiem, że dużo większa liczba graczy po prostu już jest, można to powiedzieć, załadowana po same kule. Natomiast ja bym z tej rozgrywki nie rezygnował. Tak jak Wam wcześniej powiedziałem, wystarczy przejść 3. level. Ale jeżeli właśnie są wśród Was pasjonaci takich dungeonów, to na pewno pokażecie mocnego skilla i pokażecie, jak wysoko można zajść w leaderboardzie. I tutaj przykład macie takiego leaderboarda, jak to generalnie wygląda z miejscami. Pierwsza trójka jest pokazana, no i potem widzicie, można powiedzieć, tą pierwszą dziesiątkę oraz jeżeli traficie właśnie na ten leaderboard, to zobaczycie swoje miejsce. Oczywiście można również grać w sojusza i taki sojusz również ja prowadzę.
dlatego wszystko znajdziecie pod filmem. Zawsze lepiej grać w grupie. Być może dzięki temu jeszcze lepiej się wypozycjonujemy. No i fajnie by było pocisnąć właśnie taką polską społeczność. Po pierwsze, do gry będziecie mogli znaleźć tutaj tego reflinka, dzięki temu, że się zarejestrujecie, to mi i również coś tam skapnie. Ale dodatkowo zapraszam do sojuszu Hellboy. W zasadzie, jeżeli będziecie tutaj rejestrowali się z reflinka, no to jakby będę mógł wtedy, z tego co zauważyłem, sam wam przesłać takie zaproszenie. No i mam nadzieję, że razem wspólnie tutaj podziałamy. I ostatnim, najświeższym aspektem, gdzie mogę powiedzieć wam, że na ten moment jeszcze za dużo osób tego nie robi, a wykonywanie tego pozwoli wam prawdopodobnie otrzymać bułki do najnowszej kolekcji Ancient. To jest nasze tradycyjne Zilli. No i jeżeli się przyjrzycie, no to mamy to wszystko podzielone na daily, weekly i czasami się pojawiają, albo mają się też dodatkowo pojawiać zadania specjalne. Jeżeli pokażę wam leaderboarda, no to mogę się pochwalić, że jestem na 6. miejscu i jeszcze 2 zadania muszę zrobić, więc mam nadzieję, że gdzieś tam zakończę swoją przygodę w pierwszej trójce. Natomiast pokażę wam, że nawet pomimo, że pewnie kilku daily nie zrobicie, to jeżeli będziecie dzień w dzień robić te zadania, to na pewno tutaj traficie na wyższe miejsca. Również zachęcam Was do skorzystania właśnie z reflinka do Zilli, bo dzięki temu również mnie wspieracie. Również zachęcam do followowania mojego Twittera, bo tam właśnie będę Wam przypominał dzień w dzień, żeby robić Zilli i że się pojawiły nowe zadania, ale również będzie okazja dla Was, żeby właśnie w komentarzach wrzucić swojego reflinka, bo chciałbym, żeby jak najwięcej również tutaj z Was trafiło gdzieś tam do czołówki leaderboarda, żebyśmy wszyscy mogli się załapać na te WL-ki i mam nadzieję, że się spotkać czy to po tej samej, czy po różnej stronie na polu bitewnym. No i dlaczego warto robić te Zilli? Warto zainteresować się tymi NFT-kami Ancient. Już Wam pokazuję, bo cały tutaj opis, jeżeli chodzi o te NFT, znajdziecie na stronie, a ja dodatkowo jeszcze ze Space'u usłyszałem, że one będą miały bardzo mały lub niewielki wpływ w ogóle na to, co się będzie toczyło, jeżeli chodzi o statystyki gracza. Chcą, żeby NFT-ki, tak jak w innych grach, akurat na tą sferę mocno nie wpływały, żeby nie zrobiło się z tego pay to win, natomiast gdzieś tam na sferę ekonomiczną. Chociaż jeżeli tutaj zobaczycie, no to tutaj jeżeli chodzi o te wyrównanie, to macie zaznaczone, że gracz będzie miał lekko zboostowane statystyki, jeżeli chodzi o swoją postać. Natomiast zakładam, że to aż tak mocno nie wpłynie. Natomiast właśnie tutaj macie tą całą wizję opisaną. Natomiast to, co mnie mocno interesuje, to jak oni bardzo fajnie ubrali te NFT-ki, tą samą nazwę i jaką bardzo fajną koncepcję na to mają. Przede wszystkim ma to być związane jakby z kultem. Zakładam, że te NFT-ki właśnie w ten sposób będą rozłożone. No i też tutaj jest zaznaczone, że po prostu będzie składana tak zwana ofiara w postaci dziesięciny, która będzie jakby określoną pulą i będzie właśnie rozdzielana poprzez tych wszystkich użytkowników NFT-ków, więc warto tutaj jeszcze raz podkreślam, warto pobawić się i warto pójść w tym kierunku, żeby powalczyć o tą pulę NFT-ków. W zasadzie wydaje mi się, że otrzymamy WL-ki, no bo tutaj też gdzieś na różnych space'ach słyszałem, że będą różne konkursy, w których będą te WL-ki przeznaczane. No i to, co jeszcze jakby mnie interesuje, to whitelist na pozostałe rzeczy, które się będą pojawiały w Edge of Hours, czyli dzięki takim NFT-kom wy jako wcześni hodlerzy będziecie się po prostu mogli wystawić na kolejne rzeczy, czy to inne jakieś NFT zostaną wrzucone, nie wiem, będzie można zbudować zamek, czy rzeczy, które będą nawiązywały do ekonomii. My zawsze jako ci pierwsi hodlerzy będziemy mieli takie pierwszeństwo, dlatego mówiłem, że
projektach, w których mamy jeszcze nie wydane NFT-ki Genesis, a wydaje mi się, że te Ancienty będą taką najmocniejszą rolę sprawowały w odróżnieniu od awatarów. No i tutaj też nie mamy tokena, więc wydaje mi się, spekuluję bardzo mocno w tym kierunku, że wykonując te 4 rzeczy, które Wam w tym filmie przedstawiłem, będzie bardzo duża szansa, żeby fajnie na tym projekcie zarobić, dodatkowo się pobawić, a być może ktoś z Was w przyszłości, na przykład dzięki referencjom za testy, zostanie etatowym testerem, czy w filmie Metagravity, czy być może gdzie indziej w Web3. No i co, mam nadzieję, że już we wrześniu spotkamy się wspólnie na polu bitewnym, że będzie Was dużo więcej. No i co, zbijam piony i znikam. Na razie, heja!